Kolejny wór, więc wiadomo już o czym będzie odcinek. Czas na gadżety lipcowe. W ostatnim odcinku chyba nie było żadnego wora i to było odstępstwo od normy, bo zawsze jakiś worek w tych odcinkach się pojawia, w tych zestawieniach sprzętu. No więc dzisiaj worek armii amerykańskiej, pochodzący z Demobilu. Do czego on nam może posłużyć? To jest oczywiście worek wodoszczelny, więc zastosowań ma bardzo dużo. Jest od wewnątrz gumowany, wyścielany takim materiałem nieprzemakalnym. Możemy do takiego wora zbierać po każdym wypadzie śmieci. To jest bardzo fajne rozwiązanie, no bo te śmieci swoją wilgocią nam nie zabrudzą reszty ekwipunku, ani brudem, ani wilgocią. Po prostu naładujemy wszystkie śmieci tutaj. Tu jest sznurek dodatkowo, możemy to wszystko sobie ładnie związać. Mamy wór na śmieci. Bardzo praktyczny worek, wytrzymały, bo to jest wytrzymały materiał, który się nie rozdziera. Nie rozedrze się? Dźwięk wydał dziwny. Nie, to nie był dźwięk rozdzierania się, bo już myślałem. Jest bardzo wytrzymały. Możemy nawet sobie pozwolić na więcej. Czemu by tego nie sprawdzić, na ile on jest wytrzymały? Myślę, że spokojnie zniesie na przykład atak kija złamanego ostrego. No i jedziemy po tym worze. Nic się tu nie rozdziera, nie strzępi, jak widzimy. Worek jest mocny. Tak więc możemy tutaj spokojnie naładować śmieci, które zwykły worek mogłyby rozerwać. Więc moim zdaniem najlepszy do przenoszenia śmieci, ale również jeżeli bawimy się w survival, więc czasami przekraczamy rzekę, no to dobrze jest wtedy zdjąć spodnie, zdjąć sobie buty, jeżeli dno jest w miarę pewne. No i te wszystkie elementy naszej odzieży schować właśnie do takiego worka, zawiązać, umieścić w plecaku, bo bardzo możliwe, że nawet idąc przez rzekę źle ocenimy głębokość i na przykład częściowo zamoczymy sobie plecak. Wtedy ubranie, mimo że zostanie plecak zamoczony, nadal będzie suche w tym worku. Ale również podczas opadów deszczu, żeby nie naciągać jakiegoś wora na plecak, no bo przecież jak naciągamy ten wór, ten pokrowiec wodoszczelny, no to nie mamy szybkiego dostępu do poszczególnych kieszeni, komór plecaka. To jest dosyć uciążliwe. W takim wypadku warto mieć taki worek w plecaku. No i rzeczywiście mamy dostęp do plecaka, on być może zmoknie plecak z wierzchu, natomiast wszystko co znajduje się w komorze głównej znajduje się jednocześnie w tym worze i wtedy jest chronione przed wilgocią. Tak więc fajna rzecz, ma wiele zastosowań taki worek, od worka na śmieci po właśnie worek chroniący przed wilgocią nasz sprzęt, nasz ekwipunek. Myślę, że rzecz przydatna. Z Demobilu, armia amerykańska. No ale co my mamy w środku tutaj? Kolejny gadżet. Kolejnym gadżetem jest coś, o co pytaliście niedawno w komentarzach. Powiedzieliście wtedy, taki pomysł padł, niech powstanie odcinek wybieramy krótkie spodenki do lasu. Zapytaliście, czy pojawi się zestawienie tych krótkich spodenek. Nie pojawi się zestawienie krótkich spodenek, bo ile można gadać o krótkich gaciach. Wybrałem jedne ze sklepu Millworld, które spodobały mi się najbardziej, bo tak, nabrałem ze sklepu trochę tych spodenek, chyba 3 pary. Pochodziłem w każdej z nich. Wybrałem jedne, w których chodzi mi się najlepiej. No i właśnie dzisiaj Wam je pokażę, żebyście sami nie musieli szukać, wybierać. To jest mój wybór. Nie są to najdroższe spodenki w sklepie. One kosztują te chyba jakieś coś koło 100 czy 120, nie wiem. Ale są też droższe, więc wcale nie wybrałem najdroższych. Wybrałem po prostu te, w których jest mi najwygodniej, które są najbardziej funkcjonalne. I to są krótkie gacie marki Helicon Tex. Polska marka, no ale oczywiście gacie made in China, czyli standard dzisiaj. Mało kto już produkuje w Polsce. Helicon Tex, made in China. No i mamy sobie takie gaciuchy. Czym one takim fajnym się charakteryzują? Po pierwsze, jest to dobry kompromis pomiędzy wytrzymałością portek. Mamy tutaj splot ripstop, czyli tę taką charakterystyczną kratkę zapobiegającą rozdarciom. Wytrzymałość, a jednocześnie te spodnie nie są przesadnie sztywne. Często takie w militarnym kroju spodnie krótkie, one są strasznie sztywne i to tak sztywne, że po pierwsze przeszkadza nam sam dźwięk już kiedy w nich chodzimy, bo one jakoś tak szeleszczą, ocierają o siebie, a po drugie jeszcze ta ich sztywność zwyczajnie powoduje, przynajmniej w moim przypadku, otarcia na udach. Nie cierpię tego typu krótkich spodenek. Przetestowałem
kilka różnych. Często te otarcia się u mnie na udach pojawiają, natomiast te spodenki tego nie powodują. Są bardzo wygodne, jednocześnie są wytrzymałe, w miarę przewiewne, no i jeszcze funkcjonalne. Dlaczego funkcjonalne? Co tu jest takiego w tych spodniach ciekawego? No zwykłe kieszonki, ta malutka taka z przodu, na szerokość dłoni. Z tyłu wiadomo, na tyłku kieszenie to są kieszenie. O, i to jest jedyny taki minus, który mogę powiedzieć. No, kto wymyślił kieszenie na tyłku na guziki? Ja nie jestem w stanie po prostu tego pojąć. Już któryś raz spotykam się ze spodniami, które kieszenie na dupsku mają zapinane na 2 guziki. No, to trzeba naprawdę być dosyć sprawnym manualnie, żeby sobie zapiąć guziki na dupie, prawda? No, przynajmniej ja mam z tym zawsze mniejszy lub większy problem. Być może jak ktoś ma wprawę, to łatwo to idzie. No ale jednak wolałbym rzeczywiście mieć na rzep te kieszenie z tyłu niż na guzik. No to jest taki mały minus moim zdaniem tych spodni. Natomiast plus to kieszenie, które znajdują się tutaj z przodu. Czymś te spodnie wysmyrałem jakąś żywicą, więc nie patrzcie na to, że one tu są jakieś przetarte czy coś, to jest żywica tylko. Dobra. Kieszenie z przodu na plus. Bo tutaj naprawdę wybieramy sobie sposób, w jaki mamy te kieszenie zamykać czy też otwierać. To jest wszystko, oprócz chyba napów tylko. Bo popatrzcie, możemy mieć te kieszenie na rzep. Wtedy otwieramy normalnie, jednym pociągnięciem. Mogą być na rzep, już mamy dostęp do kieszeni, zapinamy z powrotem na rzep. Ale możemy też tę klapę zostawić sobie otwartą tutaj i zapinać tę kieszeń na guzik. Mamy taką pętelkę, ona tutaj wchodzi i szybko zapinamy sobie kieszeń na guzik. Dodatkowo możemy jeszcze tę kieszeń zaciągnąć, czyli jeżeli nam tu jakieś luzy powstają, jeżeli nosimy coś drobnego w tej kieszeni, no to zwyczajnie mamy tutaj taki ściągacz, ściągamy nawet na maksa i ta kieszeń u wylotu się zawęża. Tak więc wszystko możemy sobie szczelnie zamknąć w tej kieszeni, tak że nic nam się z niej nie wysypie. No i główna zaleta tych, nie wiem czy główna, no ale każde spodnie moim zdaniem, szczególnie krótkie, powinny coś takiego mieć, czyli regulacja w pasie. Bo do krótkich spodenek zwykle nie ubieramy paska, szczególnie jeżeli to są takie spodenki, że gdzieś w terenie sobie długie ściągniemy, bo jest gorąco i na posiedzeniu ubierzemy sobie krótkie. No to nie będziemy przecież pasa przekładać z dużych spodni długich do krótkich, więc żeby one nam z tyłka nie zjeżdżały, no to warto mieć te tutaj ściągacze, taką regulację w pasie, tylko sobie zaciągamy to, no i spodnie nie zjeżdżają. Podsumowując, regulacja w pasie, bardzo dobrze skonstruowane z przodu kieszenie. Dodatkowo jeszcze tutaj, o czym nie wspomniałem wcześniej, wzmocnienie, to jest podwójna warstwa w kroku, więc jeżeli będziemy jakiś tam słowiański przykut sobie wykonywać, to one nam nie strzelą, jednocześnie są odporne na przetarcia, jeżeli gdzieś po pniu będziemy przechodzić na przykład, może się też tak zdarzyć, więc wytrzymałe, bo jest też ten splot ripstop, no i jedyny minus, bo są też wygodne, czyli fajnie w nich się chodzi bez żadnych obtarć. Jedyny minus, jaki tutaj znalazłem, no to właśnie te kieszenie na tyłku, z których w sumie i tak nie korzystam, no ale jeżeli ktoś korzysta, to warto o tym wspomnieć, że one są na guziki i trzeba się trochę nagimnastykować, żeby je później zapiąć, jeżeli coś do nich włożymy. Tak więc takie krótkie gacie od Helikona. Nie będę ich ubierał, no, jak wyglądają każdy widzi. Skoro już jesteśmy przy odzieży takiej typowo letniej, to warto wspomnieć o mojej koszuli. No, koszula w lesie przydaje się. Często pytacie, co to za koszula, którą masz na sobie? Czy to ta konkretna, czy o jakąś inną pytacie, o taką niebieskawą jeszcze ubierałem. Po co ta koszula w lesie? No oczywiście po to, że jeżeli jest gorąco, często używam jej w ogóle bez koszulki, bez t-shirta, jeżeli jest gorąco, to chcemy mieć na sobie coś przewiewnego, oddychającego, bawełnianego właśnie, co jednocześnie zakryje nam całe ramiona. No, będzie chronić przed kleszczami, co możemy w ostateczności nawet tuż tutaj pod szyją sobie zapiąć. Więc chronimy się przed komarami, przed kleszczami w taki sposób.
No oczywiście komar się przez takie coś przebije, jeżeli nie mamy tutaj koszulki pod spodem, no to będzie problem rzeczywiście. Natomiast mówię tutaj głównie o kleszczach, jeżeli nie chcemy mieć gołych przedramion, no to taką koszulę ubieramy. Kleszcze, czy też nawet przedzieranie się gdzieś przez krzaczory, no po prostu jesteśmy chronieni. Nie mamy gołych przedramion, nie porysujemy sobie ich, nie wystawiamy na działanie kleszczy. No po to jest właśnie koszula. Ja preferuję koszulę właśnie dlatego, no bo moglibyśmy jakąś bluzę ubrać, ale w bluzie jest gorąco. Koszula jest przewiewna, oddychająca. No i ja, jeżeli miałbym Wam polecić takie koszule do lasu, no to tylko i wyłącznie marka Brandit. No nie dlatego, że tylko i wyłącznie, bo tylko oni robią dobre koszule, ale dlatego, że tylko takich koszuli używam. Po prostu nie widziałem potrzeby sprawdzania innych marek, bo na pewno Fjällräven robi Super Extra, Hyper Bayer koszule, czy też Revolution Race, nie wiem czy robi Super Extra koszule, ale w każdym razie na pewno są marki, które robią również dobre koszule, ale niewątpliwie te koszule będą droższe. Brandit robi te koszule w miarę tanie, coś powyżej 100 oczywiście, ale no nie jest to kilkaset złotych. Tak więc jeżeli wejdziecie na stronę sklepu Millworld, wpiszecie sobie koszula Brandit, no to wyskoczy Wam masa propozycji, różne wzory, kolory. Każdą koszulę tej marki polecam, bo znosiłem już sporą ich część, więc mogę coś na ten temat powiedzieć. Są po prostu wygodne, przewiewne, nie grzeją przesadnie, a jednocześnie zimą czy też jesienią one się fajnie sprawdzają jako taka warstwa pośrednia, gdzieś między bielizną a bluzą czy też polarem. Taką koszulę często ubieram, zwyczajnie dodatkowo grzeje, powoduje, że jest ta kolejna warstwa uwięzionego powietrza przy ubieraniu na cebulkę. Kolejnym gadżetem, o którym dzisiaj sobie powiemy, jest hamak. Jak widać, nie jest to zwykły hamak, bo to taki hamaczek dosyć mini. Ja go tutaj nawet nie skompresowałem, bo on jest luźno w tym worku całkowicie. To jest hamak już z systemem montażowym, takim minimalistycznym również, no ale popatrzcie, jak ja bym to skompresował, wszystko, wycisnął stąd powietrze, no to się w 2 dłoniach spokojnie mieści. Hamak leciutki, nie wiem ile on dokładnie waży, nie sprawdzałem, no ale no widzicie zresztą, jak to sobie lata, to prawie nic nie waży. Natomiast czy jest on przydatny w terenie? No na pewno nie ma moskitiery, więc jeżeli nocujemy tam, gdzie są komary, to albo dodatkowa moskitiera, albo zwyczajnie trzeba sobie podarować taką formę noclegu. Hamak w cenie mniejszej niż 100 zł, to niewiele jak na hamak. No sprawdźmy, co jest on wart. Rozwiesimy go sobie tutaj, przyjrzymy się mu i zdecydujemy, czy warto taki hamak kupić. To by były wszystkie gadżety na ten moment, ale zanim rozwiesimy ten hamak, zanim się mu przyjrzymy, jeszcze muszę wspomnieć o jednym gadżecie. Mianowicie o takim, którego tutaj nie przytachałem, bo jest zbyt wielki i zbyt ciężki, ale już go widzieliście na filmie nagrywanym z moimi synami. Rozbijaliśmy taki namiot rodzinny, wielki. Tylko sobie go rozłożyliśmy, sprawdziliśmy jak wygląda, no ale testów żadnych nie było. Nie było testów wodoodporności i właśnie tutaj wjeżdża ten temat, bo jak on tak sobie stał u nas na podwórku, pewnego pięknego dnia zaczęło lać, ale to tak lało, że oberwanie chmury. Deszcz lał obficie na namiot, więc ja szybko wyciągnąłem kamerę i zacząłem nagrywać, jak on sobie spływa. Namiot nie był jakoś idealnie rozłożony, rozpięty, ale tak luźno sobie ten tropik latał na wietrze, no ale mimo to deszcz cały czas po namiocie spływał, nic w ten namiot nie wsiąkało przez dłuższy czas. No postanowiłem załadować kamerę do reklamówki z Biedry, żeby mi jej nie zalało i szybko przebiec do wnętrza namiotu. Wewnątrz, o dziwo, susza całkowita. Namiot nie przecieka, mimo że opady były naprawdę intensywne. W środku było sucho, nie parowało też nic, bo często jest tak, że jak ten deszcz pada, no to w środku para, no ale to nasza para, więc ja bym musiał tam dłużej posiedzieć, żeby to sprawdzić. Udało się sprawdzić przede wszystkim to, że namiot jest całkowicie wodoszczelny, bo przy dużej ulewie trwającej, no nie wiem ile to ona trwała, no lało ze 2 godziny na pewno, jak nie dłużej, no później w tym namiocie było całkowicie sucho i często jest taki efekt, że w namiocie
niby jest sucho we wnętrzu, ale jak sobie dotkniemy tego tropiku już od wewnątrz, przejedziemy ręką, to on będzie wilgotny, to znaczy, że on nasiąka wodą. No a tutaj nie było tego efektu. Ja dotykałem, tropik był całkowicie suchy, a jeszcze jak go wzruszyłem, to widać było, jak prześwitujące te krople wody spływają po nim na dół. Więc namiot jest wodoszczelny, jest obszerny, jak to już rozkładając go zauważyliśmy, wygodny, fajne są te rozwiązania z wejściem, wyjściem i tak dalej, no ale niestety jest ciężki i olbrzymi, całkowicie niepraktyczny w transporcie, więc jest tylko i wyłącznie gadżetem na pole namiotowe, na przykład jak najbardziej, gdzie zajeżdżamy samochodem, gdzie chcemy sobie spędzić kilka dni na polu namiotowym, no to super, mamy taką namiastkę domu, natomiast na Bushcraft Survival nie nada się na pewno. No i wracamy do naszego hamaczka, rozwiesimy go sobie na koniec i sprawdzimy, jak się sprawuje. Podejrzewam, że system montażowy jest tutaj dość lichy, biorąc pod uwagę rozmiar tego pakuneczku, więc ciężko stwierdzić, jakiego odstępu między drzewami będę potrzebował, ale wyciągnijmy na razie ten hamak, przyjrzyjmy się mu i wszystko się okaże. Oczywiście to jest taki patent, że pokrowiec jest jednocześnie kieszenią przy hamaku. Standardowa hamakowa płachta. Aha, tu nie ma systemu montażowego, to znaczy jest tak, są linki, są karabinki, no ale do czegoś wypadałoby to przypiąć, czyli albo do taśm przy drzewach, albo do lin. No do czegoś trzeba ten hamak podczepić, tu nie ma pełnego systemu montażowego. Tak to wygląda. No ale przewidziałem to i zabrałem system montażowy z innego hamaka. Bardzo fajny hamaczek, lekki w transporcie, niewiele zajmujący miejsca, no jednocześnie wygodny, wytrzymały, bo jak widać, no nie zerwał się pode mną, mogę się tutaj nawet tak w ten sposób pobujać, wlazłem z butami, poszurałem trochę. Wiem, że wyglądam jak idiota, ale to są testy wytrzymałości tego hamaka, tych linek, tych karabinków. Jak wiadomo, takie obciążenie dynamiczne no nie jest wskazane dla hamaków. One są sprawdzane pod względem obciążenia statycznego. No a skoro wytrzymuje przy takich podskokach, a ja ważę te 82 chyba kilogramy teraz, no to jest ok, jak najbardziej. Wielkościowo również mieszczę się w nim, a mam 1,78 m i mógłbym mieć spokojnie więcej i tak bym się tutaj zmieścił. Jest wygodnie, mamy... To jest fajna rzecz zawsze w hamakach. W większości jest taka kieszonka podręczna. Ja tutaj często sobie wrzucam telefon i latarkę, żeby mieć je zawsze pod ręką. No i super, naprawdę, jeżeli tak jak teraz gdzieś komary wszystkie się ulotniły, nie ma komarów, jak najbardziej możemy spać w takim hamaczku za niecałą stówkę. No z tym, że musimy pamiętać o tym, że należy jeszcze dokupić po kawałku liny, ile tutaj 2 metry liny, tam 2 metry liny i to wystarczy w zupełności, może 3, zależnie od grubości drzewa i odległości tych drzew, ale to takie zwykłe liny budowlane wystarczą do tego, bo linki już przy hamaku są, karabinki są, tak więc po prostu musimy czymś to do drzew jeszcze dowiązać, więc jest taki jakby pół systemu montażowego tutaj w tym hamaku zawarte. No i trzeba mieć to na uwadze. Jak ktoś nie chce kupować w Decathlonie, bo nie wiem, tam Ruscy i te sprawy, chociaż nie wiem, czy oni się już wycofali, czy nie, no to myślę, że fajna alternatywa od Chińczyków. Kolejne zestawienie szpeju za nami. Zapraszam Was na kanał Adventurer. Tam nocuję w tym oto szałasie wybudowanym przez uczestników mojego szkolenia. Miałem 4 grupy młodzieży, jedna po drugiej. Każda miała tylko 20 minut na to, żeby jakoś to wszystko zmodernizować, zbudować również od podstaw. Pierwsza grupa zaczynała od zera całkowicie. 4 grupy po 20 minut miały na budowę schronienia, bo trzeba się też było podczas szkolenia zająć innymi aspektami warunkującymi przetrwanie. No i to jest właśnie ten efekt. 4 razy po 20 minut.
Później obiecałem im, że sprawdzę, jak to będzie wyglądało, jak to będzie się sprawowało w nocy. Postanowiłem przenocować w tym szałasie. No i efekt tego na kanale Adventurer. A tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.